Zaraz to, co zobaczycie, na pewno was zdziwi. A mianowicie... pyk! W pewnym belgijskim miasteczku stoi najpopularniejsza w Europie opuszczona chłodnia kominowa, a obok niej elektrownia. Z uwagi na ogrom obiektu, ta wyprawa podzielona będzie na 2 odcinki. Dziś zajrzymy do wnętrza betonowego potwora. Walczyć będziemy nie tylko ze strachem i wysokością, ale i z czasem, ponieważ na miejsce dotarliśmy tuż przed zachodem słońca. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to właśnie z tej chłodni kominowej chyba są jedne z najbardziej popularnych zdjęć na całym świecie, jeśli chodzi o takie opuszczone miejsca. I wpisując opuszczone miejsca, abandoned places czy coś, właśnie zdjęcia z tej chłodni kominowej występują na głównych stronach. Trochę się zaciemnia, to opowiemy resztę, spróbujmy wejście znaleźć. No, chodźmy. Rozdzielamy się, ty pójdziesz tam, ja tam i obadamy dookoła? To jakby co, to dzwoń. Jest ogromna. Zresztą zaraz trochę historii wam opowiemy. Spróbujmy wejść do środka, ale... Masz? O, szybko poszło. Generalnie, no bo nie tylko o tej wieży, ale też o elektrowni będziemy mówić. To napędzało całe miasto tutaj w okolicy, nie? Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie zaraz wyglądać od środka. Mieliśmy się rozdzielić, ale nie musieliśmy ostatecznie. Bo tu już jest coraz ciemniej. Jeszcze włączę na siebie światło. Musimy uważać, bo zaraz możemy się w coś wklepać. W jakąś dziurę. Wiesz co? Bo jesteśmy jakby pod, to wejście jest gdzieś nad nami. Jak w EC2 byliśmy. Pamiętasz? Skończyłem latać, a udało mi się to naprawdę na styk. Tutaj macie w tle chłodnie, już zaczęło się robić ciemno, ale udało nam się dojechać na miejsce naprawdę w ostatnich minutach. A ja lecę teraz w tamtą stronę, zostawię naszą kuperkę i lecimy. Tak jak chłopaki buszują tutaj w chłodni, tak ja zauważyłem, że z tej strony jest taki zbiornik i też jakieś pomieszczenia, do których teraz się udam. Jeszcze nie włączam lampy. Dla obiektywu jest już ciemno. No ja jeszcze coś tam widzę okiem, ale staram się nie zwracać na siebie uwagi. Chociaż tutaj, jak widzę, są jakieś nowe plakietki. Tak czytaliśmy też, że ta elektrownia z czasem była zasilana gazem, więc może to jest zbiornik na gaz. Ja się tak nie znam. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Wejście na górę będzie wyżej, masz rację. Jakby pod nią tutaj wejdziemy. Tylko ciekawe, czy... No tak, dobra. Przyjdziemy tu później, na razie szkoda czasu, bo zaraz zajdzie słońce, a fajnie by było zobaczyć to środka. Dobra, to jest To plan pierwotny, prawo, lewo. A kurde, już się człowiek zajarał. Dobrze mieć inżyniera. Znawcę od chłodni kominowych. Specjalista od chłopskiego rozumu. Elektrownia, która tutaj się znajdowała i znajduje nadal, tylko że już jest opuszczona, była elektrownią węglową. Też dzisiaj postaramy się do niej wejść, ale to trzeba będzie znaleźć, można powiedzieć, inny wjazd. Też tutaj muszę uważać, bo jest to zamknięty teren, a po mojej prawej stronie są już normalne budynki. I tak człowiek systematycznie, krok po kroku, belka po belce. Ty, tu nie jest lina? Dobra, tu nie ma wejścia, tu nie ma wejścia. Nie ma wejścia, ale to wygląda, jakby wejście było. Kurde. Aha. Wejście numer 1. Już po frytkach. Tędy nie wyjdziemy. Jestem ciekaw, czy to się samo zawaliło, czy to może ktoś pomógł. Ale niestety. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze będzie drugie, choć pamiętam, z tamtej elektrowni było tylko jedno takie. Może jakoś od dołu się da wejść, nie wiem. Chyba jakaś była
Stacja transformatorowa? No. Dokładnie, zobaczcie, jeszcze są stare jakieś nabezpieczniki, te przełączniki. Tutaj w ogóle jest filtr od wody wsadzony. Ścieżka widać wydeptana, czyli używana. Znaczy się na miejsce takie popularne. O, czekajcie. Jest jakaś dziura. Da rady? Ej. Ten cały zbiornik. Zobacz. Muszę przestawić ustawienia kamery. Sekunda. Zobaczcie, ten cały zbiornik na zewnątrz jest metalowy. W środku ma taką gumowy. Drugi ma gumowy zbiornik. I tu widzę jakiś metal i myślałem, że to jest wejście, ale tędy nie da rady wejść. Więc idziemy obejść go, zobaczyć, czy da radę wbicie do jakiejś innej dziury. To ja tam jeszcze wejdę i zobaczę. Dobra. Kądziów pełzał. Czy znalazł wejście, czy nie? Czy wygra, czy przegra? No ja go nie widzę, więc ja nawet nie wiem, gdzie on wszedł. Ale jak wpełzł, to może uda mu się znaleźć jakąś drabinkę, o której właśnie ludzie, którzy zadbali o ten teren, zapomnieli. I to wejście byłoby dużo... No generalnie byłoby możliwe to wejście. To by było super. A, zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem w samym środku. Tutaj też nie ma przejścia dalej. Zaraz wejdę tam. Włączyłem lampę. Tutaj sobie ludzie jakieś tratwy, przejścia robili. Ale tam na górę bez tego wejścia z zewnątrz będzie ciężko. Tędy właśnie ta woda się dostawała tutaj i zamieniano ją w parę i właśnie wychodziła wyżej. Jeszcze pójdę tam, na drugą stronę, zobaczę, może coś znajdę, może się uda. No jakby nie było, jesteśmy w tej chłodni, no. Tylko że no nie na tym piętrze, co byśmy chcieli. Aha. Mokry but. Kurczę blady. I brudny. A ty znalazłeś jakieś przejście? Masz jakieś przejście? Podejdź, to sam zobaczysz. Ej, obczajcie. Jest wejście. Hop, hop. Halo? Ocieluju. Ale to jest wielkie. O człowieku. Ja nie wiem, czy ja tak mogę ustawić aparat. Czekajcie. Żeby to było widać. Będzie się przycinać. Ale obczajcie to. Jestem w środku tego zbiornika. Zrobię na naszego Instagrama zdjęcie. Takie nocne. Zobaczycie, jaki to jest ogrom. No dobra, to Kącie testuje nasze wejście. Ja na kamerę testuję. No ten projekt nie jest tak ciężki już. Ty włączyłeś tą kamerę? Tak, włączona jest. Tylko ja jestem ciekaw, czy ty z plecakiem się tam zmieścisz. To złap go, bo tam są różne rzeczy. Bardzo ładnie. Spoko, przydałoby się jeszcze oświetlenie. Konrad to jednak fachowiec jest. Zobaczcie, gdzie wlazł. O, jesteśmy. Alecho, jak to w chłodniach kominowych. Postaram się jeszcze bardziej rozjaśnić, choć tak to wygląda. Jesteśmy na około, nie wiem, 15-20 metrów. Dobrze, że mamy chociaż tą... Zobaczcie, to jest przeogromne. Jeśli możecie sobie to wyobrazić. Średnio to widać. Kurz strasznie tutaj trochę psuje nam efekt. Tam nie będę świecił, bo jest to rozwalone wejście. Normalnie jak w stalkerze jakimś. To jest tu kratka.
na nią nie będę wchodził, bo ona właśnie jakby się zerwała, to lecę 15 metrów w dół. Tutaj mogę wam pokazać. O, mniej więcej tyle. Więcej, ze 20. I tutaj jest kolejne takie przejście. Tylko że tutaj to wszystko jest tym drewnem zawalone. To zapewne były takie drewniane kładki, ale już z nich niewiele zostało. Przejdę się tędy. Chcę wam pokazać, że to jest naprawdę ogromna rzecz. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma światła. No. Udało mi się zrobić zdjęcie z długim czasem naświetlania. Zobaczcie, to jest podłoga, a tu jest góra. To jest ogromne. Jakie tu jest echo w ogóle? Trochę będę prześwietlał, żebyście widzieli, ale cała podłoga, po której teraz chodzę, jest wykonana z blachy i ja nie wiem, czy pode mną nie ma dziury. Ale dobra, są takie klocki betonowe, które zresztą, jak się rozejrzycie, to dookoła ich tu leży bardzo dużo i one trochę wyglądają jak te takie, nie wiem, jak się to nazywa, góra prętów paliwowych w czarnobyjskiej elektrowni. Kurde, i tu na środku to też była chłodnia. Nie, może nie, to był zbiornik, to już ustaliliśmy. Ale tu na środku jest takie kółko. Czekajcie, tylko do niego podejdę. I to kółko wygląda podobnie jak podstawa w chłodniach kominowych. O, widzicie? A tu dookoła są właśnie jest ten zbiornik i ta guma. Ale co to było? Wydaje mi się, że to był chyba jakiś zbiornik. U góry jest jakaś instalacja, którą ledwo co widać. Może wam jeszcze trochę bardziej wykręcę kamerę, tylko się będzie przecinać. O, to jest max. Jest jakaś taka kopuła. Tam są takie okienka. I kurde, słuchajcie, to jest naprawdę, aż mi ciężko jest opisać, jak to jest ogromne. Szkoda, że tak ciemno było, co? Powiem ci, że i tak nawet z tą latarką to średnio wszystko wygląda. Niestety. No coś nagrałem, ale ile to dopiero się widzowie dowiedzą. Albo Kuba, montując ten film. Tylko mi mów, które są mniej pewne. Jeszcze. Słuchajcie, to jest naprawdę aż tak ogromne, że ja nie wiem, do czego miałbym to przyrównać, ale może do tej gazowni, gdzie byliśmy kiedyś na początku naszej przygody z urbexem. No to jeżeli ją kojarzycie, to jest ze 3 albo 4 razy większe. I w ogóle robi się tu mega strasznie. No, robi się ciemno, ja nic nie widzę. A jestem tylko ja i betonowe klocki. I następna jest niepewna. Tu uważaj. Bardzo ładnie. Jeszcze 2 już w domu. I elegancko. Pięknie. No, gdzie jesteście? Wiesz co, Konrad schodzi z tej chłodni kominowej i za chwilę będziemy iść do samochodu. Dobra, to chodźcie, bo ja też jedną rzecz fajną znalazłem. Dobra. Obczajcie, że minęło tylko kilkadziesiąt minut, a już się zrobiło ciemno. O, tylko nam kupra trochę podświetli. I czekam teraz na chłopaków, oni zaraz przyjdą. No i jak było? No powiem ci, że wejścia nie było, można powiedzieć takiego standardowego, bo schody były zawalone. A tak naprawdę jedyne, jakie mogło być, to właśnie przez te schody, dlatego znaleźliśmy alternatywne wejście właśnie dla takich ludzi jak my z urbexu, czyli trzeba było się po takiej ścianie i belkach spinać z 15-20 metrów, żeby wejść. Ale weszliście do środka na górę? No tak, na górę. Byłem, tak. Człowieku, a ja weszłem tu. Też. Na dach nie ma wejścia. Wiadomo, przecież to moja strefa. Ale wiecie, o co chodzi? No. Tam u góry, w środku, przepraszam, jest takie wielkie koło i to jest tak ogromne i są takie jak w reaktorze atomowym takie pręty, co nie? Znaczy takie coś, co nie? Aha. Masakra. Zajebiste miejsce. No w ogóle to jest mistrzostwo. Teraz tam zostaje nic, tylko pojechać do elektrowni. Dokładnie, to jest takie preludium. I ukończyć tą wisienkę na torcie postawić. Stan i ilość wyposażenia w elektrowni zaskoczyła nas do tego stopnia, że spędziliśmy tam kilka godzin. Dlatego postanowiliśmy, że elektrownia zasługuje na swój własny, oddzielny odcinek. Widzimy się więc w kolejny piątek o 16:00. Do zobaczenia na następnej wyprawie.